Zabieg mikrofalą to jest zabieg z gatunku wewnątrznaczyniowych zabiegów termicznych. Tak naprawdę, patrząc się na tą metodę zupełnie tak wstępnie, można powiedzieć, że metoda mikrofalowa niewiele się różni od metody leczenia parą wodną czy metody leczenia z użyciem lasera. Natomiast pewne specyficzne cechy promieniowania mikrofalowego pozwalają sądzić, że w pewnych uzasadnionych przypadkach ta metoda może mieć wyższość nad innymi metodami termicznymi. Dlatego, że wynika to po prostu z samej fizyki rozprzestrzeniania się promieniowania mikrofalowego i sposobu jego działania na tkanki. Jeżeli chodzi o leczenie innymi metodami jak para wodna, czy na przykład leczenie takimi metodami jak laser wewnątrznaczyniowy, szczególnie jeżeli mówimy tutaj o laserach tych nowszych generacji, czyli drugiej, trzeciej generacji, tutaj ważne jest, że musi być dobry kontakt pomiędzy, czy nieduża odległość pomiędzy źródłem promieniowania laserowego, jakim jest światłowód, a ścianą czy śródbłonkiem naczynia żylnego. Dzięki temu, że ta odległość między śródbłonkiem a emiterem promieniowania jest niewielka, działanie na ścianę żylną jest maksymalnie skuteczne, czyli osiągamy pożądany skutek przy użyciu założonych parametrów działania urządzenia laserowego. Tym skutkiem jest skuteczne zamknięcie naczynia. Należy się natomiast zastanowić, co jeżeli w niektórych przypadkach mamy żyłę, która wcześniej była leczona laserem, a się udrożni, albo mamy żyłę, która była wcześniej zamykana skleroterapią, albo żyłę, w której jest nieprawidłowy przepływ, a która wcześniej była objęta procesem zakrzepowym bądź zapalnym. W takim przypadku może być jej ściana pogrubiała i dostęp do śródbłonka naczyniowego, który musimy tak naprawdę zniszczyć, żeby skutecznie zamknąć żyłę, może być ograniczony poprzez właśnie te zmiany wytwórcze, zapalne bądź pogrubienie ściany. I w tym momencie już laser czy para nie będą aż tak bardzo skuteczne. Natomiast ponieważ cewnik mikrofalowy nie musi w stosunku do działania, tak jak to sobie możemy wyobrazić w kuchence mikrofalowej, nie musi być między potrawą a emiterem mikrofali bezpośredniego kontaktu, żeby rozgrzać ją w kuchence mikrofalowej. Więc tutaj tak samo. Nie musi być bezpośredniego kontaktu między sondą mikrofalową a ścianą naczynia, żeby spowodować skuteczną ablację ściany naczynia. Więc w pewnych zastosowaniach, takich właśnie jak utrudniony dostęp do ściany naczynia, zmiany wytwórcze w świetle, zmiany pozakrzepowe, zmiany pozapalne naczynia po wcześniejszych zabiegach, które się udrożniły, u tych pacjentów możemy osiągnąć większą skuteczność z zastosowaniem urządzenia emitującego mikrofali. Więc można powiedzieć, że ta metoda w pewnych wskazaniach ma wyższą skuteczność niż inne metody termiczne. I dlatego też w naszej klinice, jako jedni z pierwszych, zdecydowaliśmy się tą metodę wprowadzić, żeby objąć jej zastosowaniem tych pacjentów, którzy mogą właśnie z tej konkretnej metody uzyskać benefit, uzyskać większą skuteczność leczenia.